Ale lufy. Najdłuższa w Szwajcarii. Wymagająca. Ekstremalna ekspozycja. Wspaniała górska sceneria. Via Ferrata Daubenhorn. Jaki dojazd. Jest tam ta flaga. Leukerbad. Leukerbad położone jest w środku doliny i otoczone wysokimi szczytami górskimi. Scena uliczna przeplata się ze staroświeckimi gospodarstwami rolnymi i nowoczesnymi apartamentami. Wiele spacerów zaczyna się w samym Leukerbad, ale za pomocą kolei Gämibahn można rozpocząć trasę pieszą także na większych wysokościach. Z przełęczy Gemi na wysokości 2350 metrów prowadzi także kilka szlaków turystycznych, w tym jeden prowadzący do Daubensee, czystego, błękitnego, górskiego jeziora. Dobra, ale przejdźmy do celu podróży, czyli najdłuższej i najbardziej wymagającej Via Ferraty w Szwajcarii. To jest nasz kierunek, Klettersteig, Via Ferrata. Aby dotrzeć do początku Via Ferraty, musimy kierować się szlakiem w kierunku Leukerbad. Kolejne oznaczenie, Via Ferrata. Tam są jakieś informacje. Także kierujemy się tutaj. Link do topo Via Ferraty znajdziecie w opisie pod filmem. Tu rozpoczniemy Via Ferratę przy Obere Freiheit. Tam sobie zrobimy przerwę. Tam jest taka trawiasta półka i potem już na samą górę, na szczyt Daubenhorn. Tu są te dwa warianty. Pierwszy o długości 5 godzin, trudności K4, K5 i drugi wariant o długości 8 godzin, trudności K5, K6. Pierwszy etap to głównie trawers zbocza ścieżką o trudnościach A. Trawersujemy sobie zbocze. Jeszcze daleka droga. W optymalnym miejscu zakładamy cały osprzęt niezbędny do Via Ferrat. You ready? Let's go. Czyli co, dalej trawers aż tam. Napływ ekscytacji na widok aktywnie działających już zespołów
w terenie wspinaczkowym. Skala trudności na tym odcinku to głównie BC z jednym momentem wycenionym jako CD. Będą klamry, pręty, drabinki i wspomniana na początku tego filmu flaga Szwajcarii umocowana przy jednej z drabin. Pierwsze miejsce, gdzie adaptujemy się do ekspozycji, ale wierzcie mi, będzie o wiele bardziej ekstremalnie. Trzy klamry na tej Via Ferracie. The eye back. Go. Oh my days. To the right, mate. No, baby, come on. Tak. Yeah, dude. How on earth? This one's running down. Poruszenie wokół nas spowodowane jest karkołomnym spacerem kozic, schodzących po niemalże pionowych ścianach. Głównie takie sceny znane nam są z filmów przyrodniczych, rzadkością jest mieć możliwość zobaczyć to na żywo. That is crazy. All the way to the... Did you get it on record? Yeah, I just record, yeah. That's crazy. Get your bits here, bud. What is this place? This is heaven. Lekka przebieżka, drutko. Niesamowite, niemalże pionowe skały tworzą piękną scenerię. O, powiem ci ciekawe. Ja Ferrata.
Tu jest punkt widokowy, podejdziemy. A tam jest dalej nasza Via Ferrata. Hello! Z punktu widokowego ruszamy dalej w kierunku Obere Freiheit. Przed nami drabinka. Jedna z 12. Let's go. Na całej Via Ferracie zamontowano 12 drabin o łącznej długości 200 metrów. Poza tym wykorzystano około 2 km stalowej liny i duże ilości prętów i klamer. Drabinka z platformą, na której warto zrobić sobie krótką przerwę na zdjęcia. Tak wygląda dalsza droga, trawers po prętach, a już za chwilę dojdziemy do flagi Szwajcarii. No. Jest i flaga słynna na tej Via Ferracie. Jeżeli treści są dla Was wartościowe, zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania i lajkowania. Trawiasta półka to dobre miejsce na doładowanie węglowodanów. Podziwiamy pionowe formacje skalne i otaczającą nas alpejską naturę. Jesteśmy właśnie tutaj, w tym miejscu Obere Freiheit, 2345 metrów i do szczytu zostało jeszcze niecałe 600 metrów. Według topo dalsza droga do jaskini
prowadzi trudnościami nieprzekraczającymi CD. Musimy zrobić teraz trawers z tym złoczem. Tutaj do tego łącznika. Tam gdzie są ludzie. O tutaj. I tam do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry na Daubenhorn, a w lewo na Mielas. Tamtędy można zejść, jeżeli ktoś nie chce wchodzić na szczyt. A tutaj do góry kierunek Daubenhorn. Dorotka już poszła. Ja idę za nią. Ostrożnie pokonujemy kolejne metry. Na tym etapie Via Ferraty rozpoczyna się już bardziej wymagająca wspinaczka. Przed nami trawers z dość sporą ekspozycją. W tym miejscu zdecydowałem się schować aparat do plecaka, by zachować jak najmniejszy dystans od skały. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Fajna droga. Ale lufy. Te ukształtowanie terenu przypomina mi fragmenty z innych filmów tej Via Ferraty. W głowie pojawiają się myśli, że kolejnym etapem drogi będzie przejście na drugą stronę. Wejście do jaskini rozdziela przewieszony dwulinowy most z dość sporą ekspozycją. Wygląda to dość prowizorycznie, nachodzą mnie myśli, czy liny będą się kołysać.
Osobom z lękiem wysokości polecam patrzeć przed siebie. Idziesz? Jest naprawdę bezpiecznie. Liny okazują się być sztywne na tyle, by nie odczuwać dyskomfortu. W jaskini do wyboru są dwa warianty. Dla śmiałków trudniejszy wyceniony jako E, bądź drugi dużo łatwiejszy o trudnościach BC. I weszliśmy do jaskini. Tutaj są dwa warianty. Do góry trudniejszy i w prawo normalny. To jest na dole, no. A tutaj zaraz za ścianą. Musisz przez ścianę obejść. Tu prowadzi tym normalny, a tutaj trudniejszy. Tu rozpoczyna się najtrudniejszy etap Via Ferraty. Fragment E pokonany, przede mną zostały trudności DE. Tak ta droga prowadzi. W porządku. Szczególnie w tych bardziej wymagających miejscach jestem pełen podziwu dla osób montujących te ułatwienia. Przy tej drabince łączą się oba warianty. Droga do góry wyprowadzi nas z jaskini. Tak? Śliskie skały? Że śliskie skały, tak? Kolejny etap Via Ferraty nie przekroczy trudności D.
Komin z dużą ilością wklejonych prętów wyprowadza nas w kierunku półki skalnej, gdzie nasze ramiona w końcu odpoczną. Ale zanim to nastąpi, do pokonania będzie jeszcze fragment D. Dałaś radę, ładnie. Kolejna drabina. Dorotka już sobie wchodzi. A przed chwilą wyszliśmy tamtędy z jaskini. Po pokonaniu drabiny czeka nas dużo łatwiejszy teren. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Przed nami 2 drabinki. Już niedaleko chyba na szczyt. Piękny widok na miasteczko Leukerbad otoczone masywami górskimi. Via Cons to opcjonalny wariant. W górę również prowadzi ścieżka, która będzie dużo łatwiejszym wyborem. Trawers prowadzący do jaskini z widokiem na alpejskie krajobrazy. Potrzebuję twojej pomocy. Bo mikrofon mi wyjechał. Nie wiem po co ja go założyłem. Jakbyś go wrzucił od plecaka. Nie chcesz iść? Chcę iść. Ja już chcę mieć to za sobą. O! Trzeba przyznać, że opis ekstremalna ekspozycja jest adekwatny do sytuacji.
restauracja jest dłużej otwarta. Nie wiem. To sobie zasłużone piwko wypijemy. Widok na przełęcz Gemi i jezioro Daubensee, a nasz cel wspinaczki jest już w zasięgu wzroku. Ostatni etap Via Ferraty nie przekroczy trudności C, a finalnie do pokonania zostanie jeszcze najdłuższa drabina. Tędy czy tędy? Na prawo, później tu na lewo. Trawers zbocza, a po nim nastąpi ostatni etap wspinaczki. Tu jest taki Dorotka fajny podchwyt. No będziesz musiała nisko nogą zejść. Trzydziestometrowa drabina oraz kilkanaście wklejonych prętów wyprowadzą nas na koniec Via Ferraty. Hello! Almost. 1 minute. Nice. Jesteśmy tuż przed szczytem. Ostatnie podejście. Szczyt jest tutaj. Spacer granią przy otaczającej nas niewiarygodnej panoramie to nagroda za wszelkie trudy.
Szczyty wokół nas tworzą piękny alpejski krajobraz. Spójrzcie, jakie mamy widoki. Rozpoczynamy zejście ze szczytu i musimy ogólnie dostać się tam na dół do tego miasteczka. 18:55, za 5:07. Życzcie powodzenia. Schodzimy taką dosyć sypką ścieżeczką do tego lodowca i chyba musimy się kierować tam do tej zacienionej części i tamtędy ścieżeczką przez tą grzędę na drugą stronę. Kopczyk, tam jest kolejny. Idąc dalej widzimy kolejne kopczyki. Także fajnie zejście jest oznaczone do lądolodu, do lodowca, a później zobaczymy co dalej. Stamtąd zeszliśmy. Daubenhorn. Jesteśmy na lodowcu i schodzimy niecałe pół godzinki. Raki nie były potrzebne, aczkolwiek trochę było ślisko. Trzeba było uważać, gdzie się stawia stopę. Tu już schodzimy oznakowanym czerwonym szlakiem, taką ścieżeczką. W pięknej górskiej scenerii zmierzamy ku widocznej przełęczy Gemi. Ostatnim etapem zostanie zejście szlakiem do Leukerbad. A tutaj para Hiszpanów pobłądziła i schodzą w trudnym terenie. Pobłądzili, nie odnaleźli szlaku. No i teraz mają lekki problem. Tu jest kierunek na szlak dla osób wchodzących tym wariantem, którym my schodziliśmy. Ja osobiście polecam Via Ferrata. Takie wchodzenie pod górę takim ogonem szlakiem nie daje takiej satysfakcji i adrenaliny. Jeżeli treści są dla Was wartościowe, zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania i lajkowania. Dzięki za obejrzenie filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.